Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejnego gościa z Watachy Projekt. Kto to będzie? No, kto to jest właściwie? Jest to Janusz Dąbrowski, autor 10 książek, między innymi książek, które mówią nam o odżywianiu, tak, o profilaktyce zdrowotnej, no i o zdrowotnych właściwościach wody, o czym chciałam właśnie dzisiaj z Januszem porozmawiać. Cześć Janusz. Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie. Czy ja Cię dobrze przedstawiłam, czy o czymś zapomniałam powiedzieć, bo to ogólnie jesteś Nie, specjalistą w wielu... faktycznie tych książek jest trochę nieco więcej, 16 wydanych. Jedna czeka jeszcze od 2007 roku na pewien epilog. Dzisiaj nawet o tym mówiłem, pisałem na Facebooku, ale to nie jest istotne. Czyli jakieś 6 książek przegapiłam, będę musiała nadrobić. Nieważne, już nadrobiliśmy. Słuchaj, no Janusz, mi się wydaje, że temat bardzo istotny, bo jest dosyć duże zamieszanie, jeżeli chodzi o wodę, a widziałam, że Ty 2 książki wydałeś, tak, dotyczące fenomenu wody. No i chciałabym właściwie zadać Ci może takie pierwsze pytanie. Dlaczego powinniśmy się nawadniać? Bo mam wrażenie, że my wszyscy cierpimy na chroniczne odwodnienie właśnie. Czy to jest prawda? Tak, słuchajcie kochani, cierpimy na chroniczne odwodnienie. My pijemy wówczas, kiedy nam się chce pić. A to jest coś takiego, jakby się już palił dom. O, widzimy płomienie, to trzeba wodą polewać dom. A to już jest trochę za późno. Tak? Są nieodwracalne straty. Wszystkie procesy życiowe, cała gospodarka enzymatyczna, hormonalna, cała praca komórek oparta jest o wodę. Tym bardziej, że zwróćcie na pewno doskonale o tym wiecie, że nasze ciało praktycznie składa się z wody. Dokładnie. Około 70-75% naszego ciała to stanowi woda. Ale w przypadku niemowlęcia, dziecka, które się urodziło dopiero, to jest grubo ponad około 95% to jest woda. Mózg niemowlęcia to jest praktycznie 98% wody. Pytanie, czyli powiedzenie, że ktoś ma wodę w mózgu jest prawdziwym powiedzeniem. To jest bzdurą, oczywiście. Albo nie, znaczy powiedzenie raczej, niech pan nam nie robi wody z mózgu. Ja kiedyś panu profesorowi powiedziałem wyraźnie, nie robię nikomu z wody z mózgu, panie profesorze, dlatego że ma pan w swoim mózgu, najprawdopodobniej, byłem złośliwy, około ponad 90% wody. A jeżeli mózg ma za mało wody, to zaczynają się też problemy. Między innymi problemy z pamięcią, problemy z przyswajaniem wiedzy i z wieloma innymi rzeczami. No tak, dokładnie. Te nawodnienie naprawdę ma duży wpływ na nasz organizm. No a powiedz mi, bo my tak właściwie pijemy, nie wiemy do końca, jaką wodę mamy pić. Zazwyczaj idziemy do sklepu, kupujemy wodę w butelce, tak, i sobie maszerujemy cały dzień z tą butelką. Czy taka woda w butelce albo ewentualnie w kranie, bo niektórzy mówią, że piją wodę z kranu, bo mają bardzo dobrą wodę. Czy to jest dobra woda? Słuchajcie, no dzisiaj to jest ogromny problem. Ja ten problem studiowałem, jak dobrze pamiętam, chyba kilkanaście lat. Urodziły się, że tak powiem, 2 książki, 2-tomowe opracowanie Woda, fenomen życia. To nie było takie proste. Coś tam napisać, bo gdzieś coś tam przeczytałem. To trzeba było najpierw przerobić przez własne zwoje mózgowe pewnej historii. Teraz pytanie takie. Przede wszystkim wodę wszędzie mamy w przyrodzie, tak? 3/4 na powierzchni kuli ziemskiej to jest woda. Też nie przypadkiem. Wodę wszędzie mamy, wody nie szanujemy, bo ją wszędzie mamy. Pozornie. Właśnie. Nie wszystkie ludy mają. Są ludy, które po prostu cierpią na braki wody i Polska również zaczyna cierpieć. Teraz w związku z tym pytanie, jaką wodę pić? No po prostu jaką wodę? No kupuję, idę do sklepu, kupuję wodę, mam ewentualnie w kranie najczystsza kranówka. A skąd wiesz, że najczystsza kranówka? Bo wodociągi miejskie powiedziały, że to najczystsza kranówka. A czy zdajemy sobie sprawę z tego, że ta woda do naszych mieszkań trafia kilometrami rur? Dokładnie, te rury są A chlorowane. czy może dojść do awarii tej sieci, zostanie naprawiona? I teraz pytanie, jak zostanie ta sieć wypłukana, wydezynfekowana? Dokładnie. Czy nad tym się zastanawiamy? To nie jest takie proste. Druga sprawa, jeżeli tutaj trzeba się zagłębić w temat jeszcze jakości tej wody pitnej, bo jaka ona powinna być. Woda powinna być przede wszystkim czysta. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kąpiemy się w wodzie, myjemy się w wodzie, czy nie? No. Tak.
Zgadza się. To więc pytanie, w jakiej wodzie chcemy się kąpać? Na przykład, nie wiem co się stało, odkręcam kran, z mojego prysznica leci żur. Kąpiemy się wówczas czy nie? No nie właśnie, nie No nie. kąpiemy się. Czy białe majteczki, biały prześliczny biustonosz polskich producentów, zaznaczam, prześliczny, nasi potrafią przepiękne rzeczy produkować, czy my możemy uprać w żółtej wodzie? W No żurze? nie upierzemy, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, chociażbym tonę proszku wsypał, który później trzeba jeszcze wypłukać. I teraz w związku z tym rodzi się następne pytanie. Jeżeli my jemy te 2 metry kwadratowe skóry, no tak mniej więcej tyle to jest, Tak. to pytanie, po co my pijemy w ogóle wodę? No jak to? Żeby ugasić pragnienie? Nie. Pragnienie jest wyłącznie sygnałem i to już sygnałem, o którym ja mówiłem, pali się dom, płomienie. Rozumiecie? To są takie, słuchajcie, pytania, które ja sam sobie zadawałem. I wydawało mi się na początku, że no facet sam sobie, no popiję po to, bo mi się chce pić, ale to pragnienie to jest tylko sygnałem, jeszcze raz powtórzę. Więc teraz pytanie, jeżeli mamy pić, to po co? I okazuje się, że woda spełnia kilkadziesiąt, jeśli nawet nie kilkaset funkcji w naszym organizmie. Podstawowe 4, słuchajcie, to jest mycie wewnętrzne. Dokładnie, płukanie wszystkich organów. Wypłukiwanie na przykład komórek, wypłukiwanie toksyn, rozcieńczanie czego? Na przykład kwasów. Rozpuszczanie czego? Na przykład złogów, które się tworzą. I transport, wypłukiwanie, wymywanie na zewnątrz. Tak jak to Herakles, mityczna, znaczy opowieść, jak po prostu oczyścił stajnię króla Augiasza. 1000 koni stały przez wiele lat i w ciągu jednego dnia miał to oczyścić. Jak? To był też łebski facet. To nie był tylko mięśniak. Po prostu skierował strumień, prąd pobliskiego strumienia w otwarte wieżeje i woda wszystko wypłukała w ciągu jednego dnia. No dobra, Zobaczcie. a powiedz mi, Janusz, bo niektórzy zamiast wody na przykład bardzo dużo piją herbat ziołowych. Czy możemy tutaj zrobić taki zamiennik, czy tak jak mówiłeś tutaj o tym przykładzie mycia się, czy umyjemy się w herbacie, nie? Aniu, czy ty miałaś może dziadków, masz jakichś znajomków na przykład, czy może masz, może miałaś na wsi? No tak. Powiedz mi, a dziadków miałaś? Co miałam? Dziadków. No tak. Dziadkowie nawet mieli była jakieś tam, studnia. dobrze, jakieś zwierzaki w tym swoim gospodarstwie? Krówkę, konie, może kury. Ale Tak, coś tam było. kury były, tak. To odwołuję się do was wszystkich, którzy nas oglądacie i słuchacie. Wielu z was ma jakichś kuzynów na wsi, czy miało dziadków. Ja się wychowałem u swoich dziadków i oni mieli, wyobraźcie sobie, jedną studnię. No jak to? To ile mają mieć studni? No przynajmniej z 3. Jedna ze zwykłą wodą dla konia, dla krowy, dla kur, dla kaczek. Druga studnia musi być z wodą o smaku truskawkowym. No tak. Trzecia na przykład z ziółkami. 4 najlepiej jeszcze z wodą gazowaną. Absurd? Nie, kochani. Pytanie, jaką wodę pili nasi przodkowie kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Czystą wodą czerpaną albo z rzek, albo ze źródeł, albo ze studni, albo z jezior. Ta woda mogła być co najwyżej być zanieczyszczona zanieczyszczeniami jakimiś biologicznymi, ale generalnie to była woda opadowa, bo śnieg padał, deszcz padał, nic się w tej wodzie nie zdążyło jeszcze rozpuścić i ta woda była w miarę czysta. Chyba że to była studnia wykopana w miejscu, gdzie było dużo związków, na przykład żelaza i tak dalej. I to wszystko, co pijemy, widać wszystko w czajnikach. Im więcej masz kamienia w czajniku, tym woda jest gorsza. Chociaż kiedyś, wiele lat temu przeczytałem w pewnym piśmie, takim prozdrowotnym nazwijmy, pewne wynurzenia pewnej dziennikarki, która powiedziała, że im więcej masz kamienia w czajniku, tym woda jest zdrowsza. No właśnie, tak też słyszałam kiedyś. Czyli nieprawda jest to. Bzdura na kółkach. Przede wszystkim woda nigdy nie była źródłem związków niezbędnych dla naszego organizmu. To znaczy minerałów, białek, witamin i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie woda spełnia zupełnie inne funkcje. Ja w jednej ze swoich książek mam taki cytat od pewnego producenta, który posługuje się
opinią Instytutu Matki i Dziecka, że woda nadaje się dla niemowląt ze względu na niską zawartość minerałów. I teraz zobaczcie, co za absurd. Dla dzieci woda jest idealna, bo zawiera niewielką ilość minerałów. Ale my dorośli powinniśmy pić wodę z największą ilością minerałów. No faktycznie, w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. Ale to wiele absurd. osób, ja kiedyś też nie zwracałem na to uwagi. Dopiero kiedy zacząłem przepracowywać. Więc zobaczcie, każdy z nas jest niesamowitym ignorantem w wielu dziedzinach. I to nie oznacza, że Janusz to posiadł wszelkie rozumy. Janusz też był ignorantem i nadal nim jestem, tylko ciągle dokształcam się i zaczynam zastanawiać się, o co tu tak naprawdę chodzi. I jak nie włączysz tego tak zwanego, przepraszam, chłopskiego rozumku, albo nie odniesiesz się do doświadczeń naszych przodków, to nie zrozumiemy tego. I teraz wracając do ziółek. Ziółka są bardzo dobre, tylko znowu pytanie, czy jak naparzysz rumianek, to będziesz prała swoje majteczki w tym rumianku, w tych ziółkach. No tak, będą potem koloru rumianku. Będą kolor rumianku, co najwyżej. Zafarbuję je co najwyżej. Tak, oczywiście warto pić różnego rodzaju ziółka, ale od czasu do czasu. Czyli przede wszystkim ta woda, tak? Woda, najczystsza w świecie woda. A powiedz mi, bo też tak dosyć głośno się mówi na temat wody strukturalnej. Mówi się o tym, że jeżeli na przykład się jest na diecie witariańskiej bodajże na przykład, czyli tutaj dużo pijemy soków z owoców, z warzyw, jemy właśnie tych owoców, że niekoniecznie musimy już dodatkowo pić wodę, to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest to, że właściwie my jedząc te owoce i warzywa, my już pijemy jakby wodę strukturalną. Co to właściwie jest ta woda strukturalna? O, tak, od tego woda zacznijmy, Janusz. strukturalna, strukturyzowana lub strukturowana, jest kilka takich nazw, ale jedno i to samo oznacza. Oznacza to po prostu, że cząsteczki w takiej wodzie są ustawione w postać takiego układu heksagonalnego, sześciokątnego, wszechobecnego w ogóle w przyrodzie. Czyli ta woda jest lodopodobna, czyli tak jakbyśmy lód rozpuścili i pili wodę z lodu. Te wówczas cząsteczki wody są ustawione w odpowiednią postać i są doskonale wchłanialne przez organizm. Wchodzą do wnętrza naszych komórek. Czyli najlepsza woda dla nas, tak, Janusz? Tak, najlepsza. To jest najlepsza woda. Ja o tym bardzo dużo teraz będę się reklamował między innymi. Bardzo dobrze. To będzie widoczne. Więc tu jest pierwszy tom książki Woda, fenomen życia. Ja tu dokładnie to opisuję. Drugi tom, gdzie ja mówię, czy pić wody mineralne, czy też nie, jaka powinna być jakość tych wód i tak dalej, i tak dalej. A więc woda powinna być strukturowana. I teraz, jeżeli na przykład pijemy kranówkę, albo pijemy na przykład wodę, która jest rozlewana w instalacjach rozlewniczych, te 5-litrowe butle, czy jakiekolwiek, to ta woda ma już zniszczoną strukturę. I teraz organizm mozolnie tą strukturę odbudowuje, bo o co chodzi? W ogóle generalnie każda nasza komórka naszego ciała, wszystkie komórki pływają w cieczy, w tak zwanej przestrzeni międzykomórkowej, tak jak ryby w stawie, jak w jeziorze, w oceanie. I każda nasza komórka otacza się taką jakby błoną wodną, czyli ta komórka zaczyna mozolnie lepić te cząsteczki wody wokół siebie, żeby stworzyć wokół siebie taką ochronę wodną, taki pancerz wodny, przez który nie przeniknie wirus, bakteria, różnego rodzaju cząstki chemiczne, szkodliwe dla nas. Ale jak podajemy wodę byle jaką, to organizm traci energię na zbudowanie tych pancerzy dla tych bilionów w ogóle komórek. A więc powinniśmy podać gotowca po prostu dla organizmu. A więc na przykład pić wodę roztopioną z lodu. Ale kto dzisiaj ma takie szanse? Dlatego ja na przykład wiele osób dzisiaj używa filtry osmotyczne. To jest najlepsza droga do oczyszczenia w ogóle wody z wszelkich zanieczyszczeń. Najbardziej niebezpieczne są zanieczyszczenia chemiczne, ale do tego filtra warto dołożyć, dzisiaj są tego typu urządzenia, które strukturyzują wodę, czyli na przykład na zasadzie pól elektromagnetycznych. Mam akurat znajomego, moja Ania, moja partnerka i biznesowa, i życiowa,
wpadłem na taki pomysł, promujmy naszych polskich producentów. O właśnie, Ja chciałam jestem Ci za zadać tym. w takim razie pytanie, jak wybrać takie mniejsze zło, czyli skoro nie mamy tego urządzenia, które będzie nam tą wodę filtrowało, no to w takim razie jak możemy sobie poradzić? Czyli macie tutaj sposób na to, tak? To, no najprostsze, w ogóle podstawowa zasada, lepiej pić byle jaką wodę niż żadną. To jest po pierwsze. To jest po Po pierwsze. drugie, jeżeli już masz nędzną wodę, no to ugotuj ją, niech ona się odstoi w jakimś innym naczyju, niech osady te opadną. Po trzecie, wlej tą wodę, tą górę tej wody, na przykład do szklanego naczynia, na przykład ze szkła krzemowego. Bardzo dobrze byłoby. Na dół kup sobie na przykład czarny krzemień. To też jest Można kupić czarny krzemień, po prostu, który zawiera między innymi krzem i powiedzmy co kilka dni po prostu warto ten krzemień wypłukać znowu do tego dużego naczynia i na przykład po kilku godzinach ta woda ma już inne właściwości. Dlaczego? Dlatego, że każdy krzemień, każdy kryształ, a to są kryształy, po prostu podaje odpowiednie wibracje. Dokładnie. Chciałam tutaj się zapytać jeszcze Ciebie o energię wody, ale widzę, że już fajnie sam ten temat zacząłeś poruszać. Bo to jest temat woda, rzeka. Mówi się właśnie, że woda posiada jakąś swoją energię, że na przykład nie powinno się, powiedz mi, czy to prawda, nie powinno się pić wody, która na przykład stała w pomieszczeniu, gdzie się kłóciliśmy, że to po prostu potem ma wpływ w związku z tą całą strukturą wody, ma wpływ na nasz organizm, prawda? Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, istnieje coś takiego, oczywiście to jest tak obrazoburcze, ja już tyle razy toczyłem wywoływano ze mną wojny, ale to mniejsza z tym, ja się tego nie boję. Istnieje coś takiego jak pamięć wody, pamięć molekularna. Tą pamięć wody przypisuje się, że odkrył to po raz pierwszy francuski naukowiec, bardzo poważny naukowiec, który otarł się o Nagrodę Nobla, Jacques Benveniste, w 1986 roku, jak dobrze pamiętam, tam mogę o 2-3 lata się pomylić, ale okazało się, że jeszcze prawie 10 lat wcześniej odkryli tą pamięć wody również Rosjanie. Taki doktor Szangi Bierzowski z zespołem ukrywali to, dlatego że w ogóle sami byli przeciwnikami między innymi homeopatii. Benveniste, francuski naukowiec, też był absolutnym przeciwnikiem homeopatii, a to się wiąże jedno z drugim, pamięć wody z homeopatią i po prostu, ale obaj byli uczciwi. Po prostu spotkali się z fenomenem, z pewnymi zjawiskami i ja o tym właśnie piszę w tym pierwszym tomie, w tej książce, więc znowu ją reklamuję niejako. No i bardzo dobrze, bo naprawdę fantastycznie. Opisuję bardzo dokładnie, dlatego że trzeba to poznać. Pytanie, od kogo macie to poznać? No są gotowe, napisane książki. W dodatku ja podaję źródła. Można to sprawdzić, nie wierzyć w ogóle Januszowi. Może Janusz jest oszołomem totalnym. Jestem przy okazji, to jest inna sprawa. Oszołomem i foliarzem i szurem dla tych, którzy mienią się racjonalistami i tak prawdę mówiąc są totalnymi ignorantami. Janusz, przede wszystkim jesteś praktykantem z tego, co zauważyłam, tak? A tak, to jest jestem najważniejsze. To mówię, ja to wdrażam, ja to sprawdzam. Nie mogę nikomu nic polecić, jeżeli wcześniej nie wypraktykuję, nie doświadczę na sobie, moi bliscy i tak dalej. I wracamy do pamięci. I woda ma tak zwaną pamięć molekularną. Do wody należy mówić, jeżeli macie ten zbiornik, ten szklany, o którym ja mówiłem, napiszcie, wystarczy napisać, nakleić karteczki ze słowami miłość, wdzięczność, kocham cię, dziękuję ci, błogosławię cię, dlatego że to jest energia i ta woda przejmuje energię, czy to się komuś podoba, to najwyżej niech tego nie stosuje. Są bajki, w bajkach są przepiękne opowieści o synu, na przykład jest taka bajka, że mama, skrót tylko, chorowała, on usłyszał, że jest cudowne źródełko, ma pan tam pojechać, modląc się, ma nabrać, trzymać to naczynie na sercu popatrzcie, pełny miłości, wracając, nikim nie rozmawiać, nie oglądać się, bo będziesz jechał ciemnym lasem, a w tym ciemnym lesie strachy, tu zaszumiało, żeby nie oglądać się, z nikim nie rozmawiać, żeby nikt nie zakłócił energii tej wody. Ma woda, uzdrawiająca, życiodajna woda. A więc zobaczcie, ja po wielu latach, jak sięgałem taką myślą do szczenięcych lat, do tego, co mi babcia opowiadała, oczywiście bez żadnych dowodów naukowych,
Tak samo jak rozwaliłem sobie kiedyś kolano, babcia rozklepała liść kapuchy i liść babki, nakleiła tam szmatką lnianą, przywiązała. Ona robiła, słuchajcie, nielegalnie, dlatego że ona nie miała żadnych dowodów naukowych. Dopiero w latach chyba 80. naukowcy z Finlandii udowodnili, że liście kapusty, tej zdrowej kapusty, niepryskanej chemią, mają właściwości lecznicze. No. Od tamtego momentu babcia mogłaby ewentualnie wnukowi kolana owijać, wcześniej nie. No ale to jest swoją drogą niesamowite, słuchaj, że ludzie, no niby się nam mówi, że mamy postęp cywilizacji, a wbrew pozorom my się cofnęliśmy, bo te nasze babcie miały dużo większą wiedzę i ona nie musiała być poparta jakimiś badaniami naukowymi, a była bardzo skuteczna. No i skąd one to wiedziały? One po prostu korzystały ze swojej intuicji przede wszystkim, tak, obserwacji. Babcia przekazywała córce, córka swojej córce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to się działo. Nie? Dokładnie. Także istnieje pamięć wody i mamy wodę szanować. Mamy wodę w sobie i mamy sobie mówić: kocham cię, dziękuję ci, kochanie, jestem ci wdzięczny, jestem ci wdzięczna. Po prostu takie słowa, a nie wiecie, już nie chcę przytaczać tutaj troszeczkę innych. Odpowiem ci naprawdę wow. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad, bo informacji było bardzo dużo, niesamowitych. Szczątkowy, bo to jest potężna ilość informacji. Weźcie chociaż troszeczkę. Troszeczkę, reszta kto będzie chciał, niech doczyta w książce, bo książki są faktycznie niesamowite. No tej wiedzy na temat wody jest dużo. Gdybyśmy mieli o tym rozmawiać teraz, to by to nam zajęło pewnie 1 dzień albo i dłużej zdecydowanie. Tak więc Janusz, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, a mogę że jeszcze? Proszę, tak. Bo o co chodzi? Bo teraz mi się przypomniało, bo wielu ludzi poszukuje dobrej wody. Kupuje różne rzeczy, więc posłuchajcie, ja też mam bardzo dobrą wodę polskiego producenta, którego znam doskonale, jest lekarzem, super lekarzem, który się cieszy nieprawdopodobnie świetną opinią z Krosna i woda na przykład Jawa. Czyli mamy dobrą wodę w butelce. Tak, oczywiście, że mamy dobrą wodę. Ja mam tutaj w butelkach, akurat tutaj szklana akurat buteleczka. Super, szklana butelka to już w ogóle rewelacja. Z Podkarpacia, polska woda, jedna z najlepszych wód świata w tej chwili. Jest tylko może 9 czy 10 czy 11 źródeł na całym świecie podobnych. I to jest polska woda. Po co mamy kupować jakieś Evian czy jakieś tam inne historie? No dokładnie, wspierajmy, jeżeli że tak powiem, polskie naprawdę produkty. Rewelacyjną wodę. Oczywiście, że tak. Ja kupuję akurat wodę w 10-litrowych workach z kranikiem i sprawa załatwiona. Super, super. Tyle. Super, no to bardzo Polscy fajnie. producenci, trzeba naszych wspierać i koniec. Trzeba naszych wspierać, dokładnie o to tutaj chodzi. Bo wspieramy wówczas siebie również, jak wspieramy naszych. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję ci, Janusz. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego najlepszego. Działajcie na swoją wodę, kochajcie się, bądźcie pełni miłości, najlepszych uczuć, najlepszych odczuć, wszelkiego dobra. Dziękujemy ślicznie i tobie tak samo, Janusz, życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Myślę, że jeszcze uda nam się nagrać jakiś film.